Dzień dobry, cześć. Jak już dowiedzieliście się z opisu, planuję w tym roku krótką, turystyczną wycieczkę na Ukrainę. Tym materiałem chciałbym się z Wami podzielić informacjami, dlaczego tam, gdzie konkretnie oraz dlaczego akurat w tym momencie. Zapraszam na krótką przedmowę. Wszystko zaczęło się tak naprawdę z 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o mitycznym paśmie Gorganów, przez wiele osób uznawanych za najdziksze góry Europy. Oczywiście postanowiłem, że chciałbym to zobaczyć na żywo i chciałbym tam pojechać. To też rzuciłem temat dwóm moim kumplom. Na podstawie papierowej mapy wytyczyliśmy trasę, którą chcielibyśmy przebyć. Zaplanowaliśmy sobie również transport do samego miejsca docelowego, skąd wyruszaliśmy w góry. No i zaczęliśmy przygodę oczywiście. Niestety od samego początku wszystko, co sobie wymyśliliśmy, szło nie w tą stronę, co potrzeba. Autobus, którym mieliśmy dotrzeć do Lwowa, zwyczajnie nie przyjechał, więc musieliśmy jechać z przesiadką pociągiem. Na przesiadkę w Przemyślu czekaliśmy pół dnia praktycznie, ponieważ wszystkie pociągi wcześniejsze były wyprzedane. W Lwowie wylądowaliśmy na nie tym przystanku autobusowym, na którym chcieliśmy być. Jednak udało się dotrzeć do poprawnego miejsca, skąd autobusem jechaliśmy do Kałusza. Niestety w Kałuszu już byliśmy za późno, żeby złapać marszrutkę do Osmołody, to też szukaliśmy na szybko noclegu, co wcale nie było takie proste, jak się potem okazało. Na drugi dzień wyruszyliśmy do Osmołody, gdzie byliśmy, no tak w sumie to z całodniowym jednym opóźnieniem. Niestety mieliśmy dość ograniczony czas, więc musieliśmy się sprężać. Na samym początku bardzo mocno zweryfikowały nas 20-kilowe plecaki, które mieliśmy ze sobą, ponieważ na prawie tydzień w lesie trzeba trochę sprzętu ze sobą zabrać. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy zupełnie, czego się na szlaku spodziewać. Nie mieliśmy też jakiegoś specjalnego doświadczenia, co nam będzie potrzebne, co nam nie będzie potrzebne. Nie byliśmy pewni, jaka będzie pogoda, także targaliśmy ze sobą bardzo dużo rzeczy. Nie był to oczywiście koniec komplikacji. Niedługo później okazało się, że źródełka, które mieliśmy zaplanowane na trasie zgodnie z mapą, większość z nich była wyschnięta, przez co mieliśmy problem z dostępem do wody. To utrudniało wycieczkę tym bardziej dlatego, że pewnego wieczoru dzięki domasznemu bimberkowi i paskudnej janyżówce zafundowaliśmy sobie kaca przy okazji. Musieliśmy zmienić delikatnie trasę ze względu na te wyschnięte źródełka. Postanowiliśmy iść wzdłuż rzeki, która zagwarantuje nam stały dostęp do wody. Mieliśmy dwie rzeki do wyboru. Oczywiście wybraliśmy tą złą rzekę, gdzie nie było ścieżki ani żadnej drogi wzdłuż. Szliśmy więc stromym zboczem lasu, gdzie było bardzo dużo połamanych drzew, krzaków, które cięły nam nogi. Oczywiście szło się bardzo ciężko. W miejscu wycinki drzew udało nam się zorganizować w miarę sensowny nocleg. Tak trochę na siłę, można powiedzieć. Następnego dnia mieliśmy wyruszać pod najwyższy szczyt, gdzie chcieliśmy rozbić też namioty, aby z kolei jeszcze następnego dnia z rana zaatakować najwyższy szczyt. Niestety przez cały dzień dopadł nas ulewny deszcz, który na samym podejściu pod polankę, pod szczytem przerodził się w burzę z piorunami, więc musieliśmy oczywiście się ewakuować. Tamtego dnia przeszliśmy prawie 40 km z buta, niesamowicie przemęczeni i zmarznięci. Na sam koniec udało nam się złapać na szczęście stopa, który zwiózł nas ostatnie 5 km do Osmołody, gdzie w takim pensjonaciku, sadybie udało nam się znaleźć nocleg. Na kolejny dzień, również deszczowy, wyruszaliśmy z powrotem. Koniec końców cała pętla, którą wtedy zrobiliśmy, wyniosła około 80 km, podzielone na 4 dni w sumie. Wróciliśmy niesamowicie zmęczeni, przemoczeni, przemarznięci, ale oczywiście szczęśliwi, że udało się taką przygodę odbyć. Z marszu postanowiliśmy, że skoro tak naprawdę uciekliśmy przed burzą spod najwyższego szczytu, no to musimy tam oczywiście wrócić i misję doprowadzić do końca, żeby ten najwyższy szczyt zdobyć.
Jeszcze tego samego roku powstała wersja planu numer 2, czyli powrót w Gorgany. Tym razem nie jako pętla, tylko jako odcinek około 100-kilometrowy z jednego miejsca do drugiego. Niestety w 2020 roku zaatakowała zaraza COVID-u, która trzymała również w 2021. W 2022 zaatakowała zaraza Putinu, która niestety trzyma do tej pory. Jednak na ten moment uważam, że sytuacja jest na tyle ustabilizowana, że śmiało i bezpiecznie można pojechać na Ukrainę, a zwłaszcza na tą zachodnią część. Jednak po samych górach obecnie wiem, czego się spodziewać, ponieważ tam już byłem, więc nie będzie tego efektu takiego niesamowitego wow początkowego. Postanowiłem więc dodać do swojej wycieczki miejsce, gdzie nie byłem i nie wiem, czego się spodziewać, więc plan. No dobrze, pobawmy się teraz trochę w pana Jacka Gmocha. Startuję z Przemyśla, skąd będę jechał pociągiem do Kijowa, gdzie planuję zostać 3 dni. Następnie prawdopodobnie ruszam autobusem do Iwano-Frankowska, gdzie też będę chciał zostać na noc, żeby zrobić reorganizację przed wyjściem na szlak. Z Iwano-Frankowska pociągiem na południe około 2 godzin, gdzie zaczynam górską przygodę. Górami dochodzę do Osmołody, gdzie byłem już w 2019 roku, dzięki czemu droga powrotna przez Kałuż i Lwów do Polski jest mi znana. Co do samej trasy górskiej wyszło prawie 130 km, podzielone na 5 głównych odcinków po około 23 km i to myślę, że będzie najciekawsze wyzwanie. Postanowiłem dołożyć Kijów ze względu na to, że nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Ukrainy, a w Kijowie nigdy nie byłem. Jest tam kilka miejsc, które chciałbym zobaczyć. Uważam, że jest to stolica dość dobrze zabezpieczona, więc nie ma problemu z podróżą tam. Następnie w Iwano-Frankowsku zatrzymam się prawdopodobnie jedną noc, żeby po pierwsze naładować wszystkie sprzęty, które biorę ze sobą, po drugie zrobić takie finalne przepakowanie przed wyjściem w góry i reorganizację. Dodatkowo samą podróż przez właściwie pół Ukrainy uważam za swego rodzaju przygodę. Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś odbyć taką podróż motocyklem. Tym bardziej, że znając drogi na Ukrainie, z którymi już miałem do czynienia, to nawet najlepsze auto terenowe, czyli auto służbowe, no szkoda by mi go było jednak. Dlatego motocykl jest tutaj dobrą opcją, ale to zobaczymy, jak ta przyszłość Ukrainy się jeszcze będzie pisała. Oprócz tego postanowiłem rozszerzyć wycieczkę o najwyższy szczyt Ukrainy, czyli Hoverle. No jest tak naprawdę tuż obok miejsca, z którego startuję, więc głupio by było zostawić i nie zaliczyć też tego miejsca. Został jeszcze temat organizacyjny, dlaczego tak naprawdę chcę to wszystko nagrywać. W pierwszej kolejności wpadłem na taki pomysł, żeby nagrać materiał z samych gór, ze względu na to, że w polskim internecie nie za wiele jest na ten temat, jeżeli już to tylko same zdjęcia. Z drugiej strony mam tendencję do dość szybkiego chodzenia, więc nagrywanie rzeczy, które są dookoła, zwłaszcza w górach, zmuszają mnie w pewnym sensie do robienia częstszych przerw, co przy tak długiej wycieczce jest jak najbardziej wskazane. Planując już mniej więcej, co bym chciał nagrać, w jakiej formie, stwierdziłem, że w sumie to dlaczego nie nagrać całej tej wyprawy. Może być ona ciekawa, zobaczymy co będzie po drodze. Pierwsza w 2019 roku była na tyle ciekawa i trochę survivalowo-hardkorowa, że każdy z naszej trójki opowiadał ją pewnie po kilkadziesiąt razy. Także myślę, że to będzie dobry pomysł. Dodatkowo pod tą samą nazwą założyłem konto na Instagramie i założenie jest takie, że wszystkie rzeczy takie codzienne będą publikowane tam, natomiast tutaj będą publikowane rzeczy wybrane, już jakieś takie konkretne, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, wiedzieć, czy mój plan idzie w dobrą stronę i czy wszystko jest zgodnie z planem, to zapraszam tam. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania bądź sugestie, zapraszam do rozmowy, do dyskusji pod tym filmem. Ze względu na to, że planuję tak w sumie prawie tydzień spędzić pod namiotem,
kilka osób pytało, co biorę ze sobą, jak się chcę do tego przygotować z tego punktu widzenia bardziej sprzętowo-technicznego. Więc mniej więcej za tydzień zostanie opublikowany film, w którym będę omawiał cały swój sprzęt, który zabieram ze sobą, dlaczego to takie konkretnie rzeczy i co konkretnie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam również. No i z technicznych rzeczy tak naprawdę to chyba tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do następnego razu i trzymajcie się, cześć.